W tym miejscu zaczyna się historia nowego papieża. Gdy nagrywam ten odcinek, papież Leon XIV właśnie rozpoczyna swój pontyfikat. Cały świat zadaje sobie pytanie, jakim będzie papieżem? Czy stanie się głosem pokoju, czy tylko świadkiem wojny? Czy poruszy serca katolików, czy zniknie w cieniu poprzedników? Czy to nowy początek, czy tylko ciąg dalszy? Zebrałem dla Ciebie wszystko, co już dziś wiadomo o nowym papieżu. Jest niedziela, 18 maja 2025 roku. Wojciech Cegielski, zapraszam na podcast Świat. Wyjaśniamy. Na podcast Świat zaprasza Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia. Leon XIV to pierwszy papież ze Stanów Zjednoczonych. Robert Prevost urodził się w 1955 roku w Chicago, ale wiele lat spędził w Peru. Najpierw jako misjonarz, bo jest w zakonie Augustianów, a potem jako biskup. I to chyba najważniejsza rzecz, którą musisz wiedzieć o nowym papieżu. Na niego wielki wpływ wywarły misje w Peru. On był zawsze taki cichy, spokojny, wycofany, jakby lekko zgaszony, ale zawsze uśmiechnięty, zawsze taki serdeczny, grzeczny, uprzejmy. On został przemieniony przez misję, przez spotkanie się z nędzą peruwiańską. Będąc rektorem seminarium w Trujillo, równocześnie był proboszczem w jednej z parafii na peryferiach miasta, w parafii w slumsach, którą dotknął naprawdę biedy. On troszczy się o to, żeby każdy człowiek miał takie poczucie godności, nawet jeżeli jest grzesznikiem, tak? Nawet jeżeli jest to ksiądz, który podejmuje złe wybory w życiu, który upadł, który porzuca kapłaństwo. On będzie tę osobę chronił i starał się dotrzeć do jej serca, a za wszelką cenę. To jest człowiek, który po prostu słucha ludzi. I słucha bardzo uważnie, bardzo głęboko, patrzy w oczy, ale też patrzy w serce. A gdy mówi, to jest przekonany do takich swoich racji. To jest też ścisły umysł. On ukończył magisterium z matematyki, więc to jest człowiek, który naprawdę musi mieć bardzo poukładaną rzeczywistość, bo i ją planuje, ale nie reżyseruje, w tym sensie, że to nie jest cyniczny gracz, nie, absolutnie nie. To jest człowiek, który podejmuje decyzje po namyśle i po modlitwie. Podobno jest dobrym menadżerem też. Tak, jest znakomitym menadżerem, jest człowiekiem, który patrzy przyszłościowo i umie rozeznać projekty, tak? Projekty, które służą przyszłości budowaniu na przykład jakiejś wspólnoty, a które raczej służą jej zapaści. Natomiast ja bym się nie skupiał na jego kwalifikacjach ekonomicznych, tak? A bardziej na tych kwalifikacjach charyzmatycznych. To jest charyzmatyczny przywódca, ale inny niż charyzmatyczni przywódcy, do jakich stereotypowo jesteśmy przekonani albo przyzwyczajeni. Ojciec Wiesław Dawidowski, polski Augustianin, który dobrze zna Roberta Prevosta, mówi też, że nowy papież jest człowiekiem bardzo serdecznym i bezpośrednim. Czy będzie kontynuował linię papieża Franciszka? Watykanista telewizji EWTN Polska Rafał Fleszar mówi, że tak, ale... W pierwszej chwili pokazał nam się w czerwonym mucecie. Jest to pewne zerwanie z tym, jak ubierał się, jak obchodził się papież Franciszek. Z drugiej jednak strony, w pierwszym swoim wystąpieniu błogosławieństwo Urbi et Orbi aż dwukrotnie nawiązał do swojego poprzednika. Jaki to będzie pontyfikat? Czas pokaże. Myślę, że będzie to papież, mówiąc po włosku, francescano ma non troppo. Franciszkański, ale nie za dużo. Przesłanie o sprawiedliwości społecznej i o tym, że należy budować mosty, a nie mury, czyli łączyć ludzi, a nie dzielić. I te ramiona Placu Świętego Piotra są otwarte dla wszystkich, dla bliskich i dalekich. Więc to takie jest, myślę, przesłanie bardzo jasne, czytelne. To będzie też, myślę, ekumenista, tak?
inny niż inni papieże, ale on będzie trochę nie tyle, co wchodził w buty Franciszka, chociaż na przykład wczoraj zrezygnował z czerwonych trzewików papieskich, a został w swoich czarnych butach. To też jest ciekawe. Powiedział mi ksiądz Piotr Żelazko z Patriarchatu w Jerozolimie, że oświeciło go, czytając Leona i Franciszka, dwa życiorysy, nagle, że Franciszek miał najbliższego współbrata, którym był brat Leon. Brat Leon, który pojawia się w kwiatkach świętego Franciszka z Asyżu. I to jest ciekawe, że to właśnie Leon potem kontynuuje dzieło biedaczyny z Asyżu. I tutaj jest Franciszek papież i jest Leon papież. Oni byli za życia przyjaciółmi, więc jestem przekonany, że ten kierunek opcji dla ubogich, kierunek skutecznego głoszenia Ewangelii w taki sposób, aby ludzie zaprzyjaźnili się z Jezusem, bo to o to chodzi. My musimy pamiętać, że nie rozmawiamy o jakimś obrazie socjologicznym, tak? Ale to jest obraz większej całości, a ta większa całość to się po prostu nazywa Kościół ciało Chrystusa. To znowu górnolotnie zabrzmi. Człowiek, który jest niewierzący, nie kupi tej perspektywy, tak? Ale my innej nie mamy. I ona musi się przebijać. To nie jest, on jest sługą świata, tak? ale nie jest posługaczem świata, tak? To jest ktoś, kto jest też sumieniem świata, a jest sługą sług Bożych i dlatego mówi o sobie: z wami jestem chrześcijaninem, dla was biskupem. I jeszcze jeden trop. Praca doktorska nowego papieża napisana na Papieskim Uniwersytecie Świętego Tomasza z Akwinu w Rzymie. Opowiadał mi o niej prefekt tamtejszej biblioteki, ojciec Paweł Trzopek, dominikanin. Wstęp rozpoczyna się słowami authority as service, władza jako służba. I myślę, że to może być słowo, to może być fraza, która gdzieś będzie towarzyszyła jego pontyfikatowi. Pontyfikatowi człowieka, który ma doświadczenie życia zakonnego jako brat we wspólnocie, jako przełożony i też w ten sposób, w sposób naukowy zastanawiał się nad tym, jak być przełożonym w swoim własnym zakonie. Questa è la pace di Cristo risorto, una pace disarmata e una pace disarmante. W pierwszych słowach po wyborze papież Leon XIV mówił o pokoju, nie tylko tym dla wierzących, ale i o pokoju na świecie. Apelował o zakończeniu wojen w Gazie i na Ukrainie. I jak mówi były korespondent w krajach arabskich Mariusz Borkowski, nie ma wątpliwości, że nowy papież będzie nie tylko mówił, ale i działał. Papież będzie, zresztą to już w pierwszych swoich słowach wypowiedzi, apelował o zaprzestanie masakry w Gazie, dostarczenie pomocy humanitarnej i te apele będą ponawiane, bo to jest jego będzie główna broń. Natomiast tak naprawdę chyba zakulisowo będzie próbował wywrzeć nacisk na przywódców światowych, no głównie Europy i Stanów Zjednoczonych, żeby oni z kolei wywarli bardziej skuteczny nacisk na Izrael, żeby tej masakrze położyć kres. Papież może wspomagać zakończenie wojny na Ukrainie, jeżeli będzie rzeczywiście jasno osądzał ofiary, może tutaj przechylać te szale sympatii, bo ma wpływ na sympatię ludzi, na opinię publiczną, więc to jest taki wpływ pośredni na to, żeby później obywatele wywierali wpływ na z kolei rządzących. A skoro to jest papież z Ameryki, no to w teorii jest szansa, że Amerykanie bardziej będą słuchali tego, co ma do powiedzenia. Nowe odcinki podcastu Świat możesz znaleźć w każdy czwartek i w każdą niedzielę na platformie podcastowej Polskiego Radia, a także na YouTube i na Spotify. Jesteśmy także na Instagramie, na Threads czy na Facebooku. Wszędzie tam znajdziesz nas, wpisując w wyszukiwarkę Podcast Świat. Subskrybuj nas, jeśli jeszcze tego nie robisz i koniecznie powiedz o nas swoim znajomym. Teraz to wszystko. Ja nazywam się Wojciech Cegielski. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia. To był podcast Świat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.